Słuchajcie, nie planowałem nagrywać tego filmu. Jest to totalnie na spontanie, nawet niezbyt nazywałbym to poradnikiem, bo robię to pierwszy raz, ale stwierdziłem, że muszę wam to pokazać, bo w tym momencie nie mam możliwości zamówienia żadnych zestawów konwersyjnych z poprzednich podstawek Intela na aktualną 1700. Nie ma, po prostu pisałem do producenta, we wszystkich sklepach są wyprzedane, więc jedyną opcją jest to, żebyście zrobili to samemu. W tym filmie pokażę wam, jak to zrobić. No i słuchajcie, o co tu generalnie chodzi? Czemu to nie pasuje? No z tego, co ja pomierzyłem i popatrzyłem, mam tu takie dziurki. Na wcześniejszym procesorze miałem w tą dziurkę dokładnie włożone, teraz chciałem w tą. No ale to nie pasuje, dosłownie milimetr w tym kierunku jest za daleko. No ale na siłę się tego nie da zrobić, więc w ruch niestety musi iść wiertarka. Ja wam zaraz pokażę. Zmierzyłem to suwmiarką i najlepiej jakbyście mieli wiertło o średnicy 4 mm. Ja niestety takiego nie mam, jest wieczór, wszystkie sklepy są zamknięte. Będę to robił mniejszym wiertłem. Teraz w przyspieszeniu po prostu skupię się na wierceniu i zaraz sami zobaczymy, jak to wyjdzie. Robię to pierwszy raz. Jak możecie zobaczyć, plastik jest dosyć twardy i nie zrobiło to na nim dużego wrażenia. Ja do was wrócę za kilka minut. Muszę się z tym pomęczyć trochę poza kamerą. Tak to powinno wyglądać. Te takie ząbki wystające są po prostu rozwiercone. Teraz jak włożę tutaj, to będziemy mogli go płynnie ustawić w dowolnym miejscu pomiędzy tymi dwoma punktami. Ja teraz poza kamerą zrobię dokładnie to samo w 3 pozostałych punktach i widzimy się za chwilę. W trakcie wiercenia polecam tutaj tak sprawdzać, że wkładacie sobie ten patyczek do końca i jeśli on albo płynnie chodzi, albo wystarczy, że tak przeskakuje, chodzi o to, żeby tutaj, o właśnie był około milimetr przerwy i to wystarczy, żeby poprawnie zamontować. Gdy mamy już odpowiednio dużo miejsca w slotach, wkładamy ten pin, on się tu powinien tak zablokować i tak trochę w dół i nakładamy taką spinkę, która była w zestawie, żeby nam się nie przesuwał. No i siedzi. Teraz mamy wszystkie 4 włożone i zabezpieczone. Jak widzicie, u mnie udało się to zrobić na tyle równo, że one nie przeskakują aż za bardzo w tamtą stronę. Troszkę tego ząbka tam zostało, że to się trzyma i wszystkie siedzą w równej odległości od krawędzi. Teraz bierzemy naszą płytę główną i robimy test. Przyznam szczerze, robię to pierwszy raz, nie sprawdzałem wcześniej, czy to będzie pasować. I teraz tak, tu siedzi, tu siedzi. Tu musielibyśmy trochę Weszło. Weszło. Widać? Weszło idealnie. Siedzi, dolega z każdej strony. No i teraz wystarczy przykręcić tylko chłodzenie na górę procesora. Najpierw przykręcę na sucho, zobaczymy jak to tego, później włożę procesor w socket i wam pokażę jak to wyszło. Ale jak na razie jestem zadowolony, wszystkie śrubeczki siedzą równo. Tutaj taką blaszkę widzicie, ona też weszła w te dziurki, już bez żadnego wiercenia, normalnie weszła. Tu jedna śrubka, tu druga. Pomiędzy jest jeszcze taki kołek plastikowy, ale to tak jak mówię, to już według instrukcji waszego chłodzenia, a po prostu pokazuję jak u mnie to wygląda, ale zajrzyjcie do instrukcji. Zamontowane z jednej i z drugiej strony, jak widzicie u mnie te blaszki muszą być do środka i tutaj w te miejsca zaraz będziemy wkręcać chłodzenie. W moim przypadku będzie to i7 12700. Nie jest to ani najdroższy, ani najtańszy model, więc myślę, że mogę pokazać, jakiegoś hejtu nie będzie. Ja teraz zamontuję procesor. Ten proces też mogę wam pokazać, jeśli ktoś z was wcześniej tego nie robił, to właśnie dla tych osób pokazuję. Wyjmujemy procesor z pudełeczka. Podnosimy tą dźwignię. Ja wiem, że może być nie najlepiej widać, ale no, warunki są jakie są do nagrywania. Mówię, nie przygotowywałem się na dzisiaj. W ten sposób, trzymając procesor tutaj za lewą i prawą stronę, wkładamy go delikatnie do sokietu.
siedzi. Tutaj jest taki złoty narożnik, on musi zawsze iść w tą samą stronę, co tu jest narysowane. No ale po prostu tak na logikę napisy muszą być w naszą stronę. Odwrotnie nie da się go włożyć prawidłowo. I teraz tak, tego nie musimy wyjmować. To samo nam wyskoczy. I teraz dźwigienką delikatnie dociskamy procesor. I mamy, gotowe. A dla ciekawskich mam taki jeden mały bonus, który nie wiem, czy ktoś pokazywał na filmie, ale ja pokażę. Mam tutaj kawałek papieru, który reaguje na nacisk. Ja go położę w tym momencie na procesorze, dokręcę chłodzenie i zobaczymy, jak równomiernie dociska ta jedna dźwigienka cały procesor. Czyli równomiernie ona dociska. Biorę moje chłodzenie oraz śrubokręt i pozwólcie, że teraz chwilę się skupię na tym, żeby to równo przykręcić po prostu. Dobra, moim zdaniem siedzi już całkiem solidnie. Nie chcę przesadzić. Odkręcamy, teraz zobaczymy, co odcisnęło się na papierze. No efekt mnie niezbyt zadowala, powiem szczerze, ponieważ wychodzi na to, że cały środek nie dolega tego chłodzenia, tylko po brzegach. Tak jak możecie zobaczyć. No niestety te przerwy będzie musiała uzupełnić pasta termoprzewodząca i zobaczymy jak temperatury. A już myślę, że za tydzień lub za 2 pokażę wam specjalną ramkę montującą, która zastąpi tą sprężynkę z tą dźwigienką i wtedy zobaczymy, powtórzymy ten test papierka i zobaczymy jak będzie przylegało. W tym momencie możecie tak naprawdę wyłączyć film i pójść poszukać lepszego poradnika nakładania pasty, ale skoro już zacząłem, to doprowadzę ten film do końca i tą pastę nałożę. Ja zakupiłem taką pastę, nie była ani najdroższa, ani najtańsza. Pewnie są lepsze, pewnie są gorsze. Myślę, że to nie zrobi dużej różnicy, maks kilka stopni. Pastę, jeszcze tylko się upewnię, no okej. Może trochę wam przybliżę. O. Pastę będę nakładał po X-ie z bokami, zaraz zobaczycie. Lecę do samego końca brzegów, teraz nie musimy tego rozprzędzać, żeby trochę tam raczej starajcie, żeby nie było przestrzeni powietrza. No coś takiego. Powiem tak. W następnym filmie, jeśli zasubskrybujecie kanał i przyjdziecie na następny film, sprawdzimy za tydzień, odkręcę to chłodzenie i zobaczymy jak takie rozłożenie pasty się sprawdziło. Czy cały był pokryty, czy może nie. Po prostu zwyczajnie to sprawdzimy w następnym filmie. Trochę wam oddalę z powrotem. Ja tutaj nie pauzuję nagrywania. Po prostu na żywo przykręcamy, przykładamy. Ja je trochę tak rozsmaruję. Teraz z dwóch stron, tu jest akurat naprawdę ważne, żeby równomiernie i z wyczuciem raz z jednej, raz z drugiej. Ponieważ no to chłodzenie naprawdę musi być równomiernie dociśnięte do procesora, bo może być wtedy taka sytuacja, że na przykład połowa rdzeni będzie wam się grzała znacznie mocniej niż druga połowa. I to nie jest jakiś mój wymysł ani farmazon, tylko akurat tak są ułożone te rdzenie w najnowszych Intelach. No to siedzi naprawdę sztywno. Teraz można na to zakładać wentylator, no i montować do komputera. W tym momencie film się kończy, bo ten film wiem, że nie zrobi dużych wyświetleń teraz, ale może ktoś będzie go potrzebował za rok, za 2, za 5, 10 lat, gdy po prostu w sklepach już teraz nie ma tych przejściówek, a no, raczej się nie pojawią z powrotem. No więc to tyle. Co pozostało zrobić, samemu trochę tutaj pokombinować i wtedy macie. I to tyle. No, myślę, że zaoszczędziłem wam wycieczkę do sklepu, a być może nawet byście musieli czekać kilka dni na paczkomat. Tutaj jako bonus mam jeszcze dla was patent. Bonus numer 2 tak naprawdę. Jak zamontować wentylator 140 mm na chłodzeniu, które obsługuje wentylator 120 mm.
Otóż zamiast w oryginalne otwory montażowe zahaczamy kawałek drucika, który jest w zestawie, o tą ramkę. Ważne jest, bo sam się przed chwilą pomyliłem, mimo że już znam od lat ten patent, to zgięcie tego drucika ma iść do środka, nie na zewnątrz. No i zahaczamy tu, na dole. Ten drucik lekko jest naprężony, ale tu się trzyma. No i zobaczcie, mamy. Pokrywa 100% radiatora, a nawet troszkę z góry tego, ale to tu też będzie chłodzić. A jeszcze zakręcę. Nic tutaj nie obciera z żadnej strony. Także dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!